Cześć, witamy w kolejnym odcinku filmowego podcastu na naszym kanale w przepięknych okolicznościach przyrody i oczywiście z nietypowym sprzętem, dwie tyczki dźwiękowe, bo jest nas czwórka, a mikrofony niestety tylko dwa. Tak się leci na koniec świata. Siedzimy na archipelagu San Blas w Panamie, do którego nie dotarlibyśmy, gdyby nie nasi ziomkowie Ania i Jacek i Marysia, która jest poza kadrem. Ale być może, że do nas dołączy. Ona się może tutaj pojawiać w międzyczasie, bo Marysia to po prostu taki żywy ogień. Chcieliśmy porozmawiać w ogóle o waszym pomyśle, o waszym projekcie, bo trochę nam się wydawał na początku nieco szalony, żeby kupić jacht, ruszyć w podróż dookoła świata. Ale nie będę uprzedzał faktów, opowiedzcie, Czekajcie, no jak to w ogóle było. Bo my znamy ich historię od początku, my znamy się jeszcze sprzed tego projektu, także my ten pomysł znamy od podszewki. A wy go nie znacie, więc niech Ania z Jackiem opowiedzą, jak się realizuje takie pomysły. Czy to nie jest podróż na wariackich papierach? Zaczęło się od tego, że tak jak wszyscy zaczęliśmy mieć ogromny problem z podróżowaniem, kiedy przyszedł COVID. No, mieliśmy półtoraroczną Marysię malutką i siedzieliśmy w domu, trochę utknęliśmy. I pewnego listopadowego wieczoru Jacka trochę fantazja poniosła i wpadł na pomysł, czy może byśmy gdzieś jeszcze wyjechali na dłużej. I nie było półśrodków, jakby od razu wpadł mu do głowy pomysł kupna jachtu i wyruszenia w podróż dookoła świata. Ja niewiele myśląc, po butelce wina od razu się zgodziłam. I już nie było odwrotu. Rano jeszcze byliśmy tacy trochę, a może jednak głupota, a może Kontrolne jednak... pytanie rano, czy to faktycznie było wszystko na poważnie? I tak, przemyślane i postanowiliśmy realizować nasz plan. Zaczęło się od tego, że musieliśmy kupić jacht. Więc zaczęliśmy wszystko po kolei sprzedawać, odkładać pieniądze. Trochę nam pomogło to, że siedzieliśmy w domu, nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, więc wszystkie pieniądze, które normalnie przeznaczaliśmy na podróże, odkładaliśmy do skarbonki. Jacek sprzedał samochód, potem sprzedaliśmy mój samochód i kupiliśmy jacht. Dużo powiedziane, jacht. 40... Bardzo fajny jacht, słuchajcie, Żanu. Tak, 40-letni jacht. Solidna konstrukcja, oby wszystkie teraz były nowoczesne takie. Tak, 40-letni jacht 12-metrowy. Kupiliśmy w Szczecinie, bardzo chcieliśmy, żeby to było w Polsce, żeby nie trzeba było go przeprowadzać do remontów i zaczęliśmy remontować i przystosowywać go do naszej podróży. Wiedzieliśmy, że podróż ma potrwać co najmniej 3 lata. No już teraz trochę wiemy, że się przedłuży. Bardzo nam się to spodobało, takie życie. Więc przez 2 lata jeździliśmy trasa Olsztyn-Szczecin co tydzień. Jacek remontował, ja albo mu pomagałam, albo zajmowałam się Marysią. No i tak, i po 2 latach remontu nastał dzień, kiedy Jacek wsiadł razem z załogą na jacht. No i wypłynęli z Gdańska, z Błotnika. I tak. A dlaczego Jacek najpierw siadł z załogą? Ale poczekajcie, zanim dojdziemy jeszcze na Atlantyk, to ja bym chciała zapytać, jak wasi bliscy zareagowali, no bo wiecie, półtoraroczne dziecko to nie jest bułka z masłem, no bo wy, Ania podróżuje od zawsze, Jacek na przykład nie wiem, ale Anię to znam i wiem, że ona od zawsze, no ale ja jako matka... No, u nas zderzyliśmy się totalnie z 2 opiniami. Rodzice Ani to ewidentnie nas tutaj wspierali, dopingowali i byli zachwyceni pomysłem, tym szalonym pomysłem. U mnie może troszeczkę z większą rezerwą podchodzili do tego wszystkiego i no tak się mocno nie fascynowali całym tym pomysłem. Także ale wsparcie też mieliśmy ogromne. Oczywiście, pomoc. że tak. Jacka tata jest bardzo techniczny, więc każdą usterkę, którą na jachcie mogliśmy przywieźć do Olsztyna, tata Jacka wszystko nam pomagał. Tak, pomagał, malowanie, nie malowanie, także jesteśmy my tutaj, natomiast wiele osób nam pomagało w tym wszystkim, także rodzice, dziękujemy. Wsparcie bliskich to jest jednak duża zasługa, że tutaj też jesteś. Olbrzymia, no bo jednak było wiele momentów zwątpienia, momentów kryzysowych, no i tego wsparcia potrzebowaliśmy po prostu, inaczej ten projekt by nie został dociągnięty do końca, także w tych często najmniej oczekiwanych momentach te wsparcie było, także tak, cegiełka do cegiełki, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Z pomocą bliskich się udają. Tak. No, ja bym chciała jeszcze tylko powiedzieć, że tak jakby na koniec widzi się tylko ten efekt, który jakby wyszedł z tej naszej pracy, ale to ile trzeba było włożyć pracy, wyrzeczeń, ile razy babci przejmowały opiekę nad Marysią, bo my musieliśmy malować, szlifować, polerować. Czy organizować. Tak, no powiem wam, że naprawdę duży wysiłek, ale warty każdej Szacun minuty. dla was. No jeszcze raz dziękujemy wszystkim.
Także Dobra. Na Atlantyk. Podróż przez Atlantyk. Dlaczego Jacek z załogą, a nie ty z Marysią? No to na pewno wiedzieliśmy, że Marysia nie może płynąć przez Atlantyk. Po pierwsze, jest to bardzo długi okres, kiedy nie ma lądu. Jest to, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nie jest to jakoś super niebezpieczne, ale zawsze może coś się zdarzyć. I chcieliśmy, żeby Jacek przede wszystkim przetestował łódkę, przetestował siebie w ciężkich warunkach, no i chcieliśmy trochę uchronić Marysię przed jakby zrażeniem jej na samym początku, no bo jednak to był pierwszy etap naszej podróży. Gdyby ona po wyjściu z Atlantyku na Barbadosie powiedziała: mamo, nienawidzę jachtu, nigdy więcej, no to mielibyśmy problem. Więc zdecydowaliśmy się, że Jacek popłynie z załogą. Załogę dobieraliśmy mu na poszczególnych etapach. Szukaliśmy ludzi, którzy chcieli płynąć. Na etap Atlantyk, czyli Capo Verde, Barbados, znalazły się no dość przypadkowe osoby. tak naprawdę od Teneryfy, w ogóle pozdrawiam załogę. Tak, więc dość przypadkowe osoby, ale wydaje mi się, że to był dobry zabieg. Marysia wsiadła już na jacht przetestowany. Wszystko, co miało się popsuć, popsuło się na tym etapie Polska, Barbados, więc Marysia no jakby nie uczestniczyła w naprawach, nie uczestniczyła w przepychaniu układu paliwowego. No i przede wszystkim jest tak żywiołowym dzieciakiem, żeby w miejscu nie usiedziała, więc te 3 tygodnie na oceanie byłyby dla nią męczarnią po prostu, no bo by się po prostu nudziła, nie? Jacek, ty nie byłeś zawodowym żeglarzem, nie pływałeś wcześniej chyba prawie wcale. Tak, no. Dla mnie, pływającego od 14 roku życia, tak pomyślałem, Boże, szaleństwo. Tak, no właśnie, tutaj też mieliśmy takie wsparcie na pierwszych 2 etapach, czyli Błotnik Amsterdam, Amsterdam-Brest. Czerpałem wiedzę od 2 kapitanów, którzy ze mną i załogą płynęli i tak naprawdę wtedy przychodziłem taki intensywny kurs szkolenia. Natomiast później zostałem sam, także tak, udało się tak zrobić, natomiast to wielka pokora i wielki szacun, panowie, dzięki za ogrom wiedzy, no bo dzięki wam tu jestem, nie? Udało się. Można powiedzieć, chcieć znaczy móc. Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych, otwarta głowa, pokora i rozsądek przede wszystkim, bo woda błędów nie wybacza, natomiast to nie jest żaden science rakiet, każdy może to zrobić na dobrą sprawę, no z głową i pokorą. I możemy wszystko, słuchajcie. Co było najtrudniejsze w przeprawie przez Atlantyk? Całe szczęście, tylko kwestie międzyludzkie. Pogoda nam dopisywała, to wszystko było łaskawe. Natomiast no, 6 chłopa na pokładzie, osoby, które się nie znają, więc 3 tygodnie to nie mało. Natomiast całe szczęście chłopaki trafili się ogarnięci, każdy znał swoje miejsce w szerogu, nikt przed ten szereg nie wychodził, każdy to i łódkę i zasoby na łódce gdyby używał z głową, także muszę powiedzieć, że cały Atlantyk zrobiliśmy i zostało jeszcze 30% wody. To się rzadko zdarza. Myślałam, że powiesz, że rozłąka z nami. Była najcięższa. W samej nie przeprawie. Natomiast tak, no, cały ten projekt no, tutaj jak gdyby miał na celu spędzanie wspólnie czasu, żeby tego czasu spędzać jeszcze więcej, a po samym początku niekoniecznie tak było, bo tak jak Ania wspomniała, remontowaliśmy łódkę, przygotowaliśmy ją do wyprawy prawie 2 lata, więc na dobrą sprawę od poniedziałku do piątku człowiek pracował, a w piątek wsiadał w pociąg i pracował cały weekend, no bez dziecka, bez Ani i także się oddalaliśmy na dobrą sprawę, więc teraz czerpiemy z tego i nadrabiamy to wszystko. Ale próba związku przeszła pomyślnie. No tak, no jak do tej pory się nie pozabijaliśmy, to już wydaje mi się, że nic nas nie może pozamiatać, no. Ja teraz jeszcze powiem, słuchajcie, bo na początku Jacek nie umiał żeglować, a teraz to jest zawodowy kapitan. Szacun, Jacek, bo ja sobie obserwuję z boku, co robisz. Wielka wiedza, więc można spokojnie pływać. Dziękuję bardzo. Nie mogę uwierzyć, że Jacek nie jest żeglarzem takim od zawsze. Dzięki bardzo, no. Bardzo miło mi to słyszeć. Bardzo miło mi to słyszeć. Czy wy jak przypłynęliście, to od razu stanęliście tutaj, czy jeszcze podróżowaliście po jakichś innych wyspach? My lądując przez Atlantyk, tak jak Ania wspomniała, wylądowaliśmy na Barbadosie i na Barbadosie powoli człapaliśmy wzdłuż tych wszystkich wysepek karaibskich, kończąc na Jamajce, no i z Jamajki był taki ostatni etap Jamajka-Panama. Wyczekaliśmy pogodę, zrobiliśmy ten etap i wylądowaliśmy w Panamie. Ja powiem, tak naprawdę całą naszą podróż od Polski, dlaczego wypłynęliśmy w sierpniu, a nie na przykład w listopadzie, wszystko generuje pogoda. Są pewne momenty w ciągu roku, gdzie można wypłynąć z danego akwenu na kolejny akwen, a w innych miesiącach tego zrobić nie można.
Więc my wiedzieliśmy, że z Karaibów, tych takich prawdziwych Karaibów, no bo Panama to już jakby powiedzmy liczymy do kontynentu i tutaj San Blas, z Karaibów musieliśmy spłynąć do końca maja. Tak. Musieliśmy, ponieważ zaczyna się sezon huraganowy i po prostu jest to niebezpieczne. Więc będąc już na Martynice, Gwadelupie, śpieszyliśmy się na tyle do Jamajki, żeby trafić to okno pogodowe i móc spłynąć do Panamy w odpowiednim momencie, bo później po prostu było to już by niebezpieczne i musielibyśmy przyczekiwać gdzieś indziej okres huraganów. Jak dopłynęliśmy do Panamy, to w Panamie staliśmy 4 To miesiące. okazało się, że zamknęło się okno pogodowe na Pacyfik. Tak, to później trochę spłynęliśmy, trochę nas Panama pochłonęła i już jesteśmy tutaj od roku. Jesteśmy Także od roku tak. w Panamie. No a jak Panama, to wiedzieliśmy o San Blasach. Tak naprawdę miał być to jednorazowy wypad tutaj. Ale jak tutaj przyjechaliśmy, no to wiedzieliśmy, że to się nie może tak skończyć. No i dzięki temu jesteście też i wy tutaj, nie? No to Także możemy tak. powiemy teraz, jak to się stało, że my tu jesteśmy. Sierpień? A, to moje urodziny właśnie. To moje urodziny. I siedzieliśmy i nagle zobaczyłem u was na profilu przepiękne zdjęcie z San Blas. My od początku oglądaliśmy ich pod. Tak, śledziliśmy właściwie, śledziliśmy przelot Jacka. Widzieliśmy po kolei, jak on pokonuje odcinki, jak przechodzi kanały w Europie. Ale to była taka normalna orka. No, ja wiedziałem, że Jacek musi to przecisnąć, żeby po prostu dalej było dobrze. I jak zobaczyłem zdjęcie z San Blas, mówię, Matko Bosko. Mówię, co za cudowne miejsce. Dorys, musimy tu lecieć, A w tym bo... samym czasie jeszcze był w telewizji program Martyny Wojciechowskiej z San Blasów, więc Tak. też mniej więcej już widzieliśmy, jak Podkręciło wszystko. I Ania wrzuciła na swój Facebook, że robią takie rejsy trochę dla znajomych, trochę, no, w zasadzie kto chce, niech do nich przybywa, bo są tutaj, więc ja do Jarka, Ania ma wolny termin, lecimy. Nie zastanawialiśmy się nawet chwili, bo wiedzieliśmy, że po prostu oni mogą z tego akwenu, z tego miejsca kiedyś spłynąć, później szukanie kogoś, z kim można by było popływać. Jednak wiedziałem, że będzie przyjemniej. Dziękujemy. No słuchajcie, trzeba też pamiętać to, że no już tutaj było parę dowodów na to, jak to środowisko się na naszej planecie zmienia i te wyspy w przeciągu pół roku się zmieniły bardzo, ale to bardzo. My jesteśmy w szoku, jak to się zmienia. Więc to niestety czas jest mocno ograniczony. Sądzę, mówi się, że tutaj około 50 lat to jest maks, co będzie można eksplorować. Później to nie to, że te wyspy znikną, tylko ten poziom się na tyle podniesie, że nie będzie życia na tych wysepkach. No więc czas mocno ograniczony. Teraz albo nigdy. Sobie, pokazywaliśmy książkę, nie pamiętam nazwiska mam. Pan Erik Bauhaus, tak, tutaj. Erik Bauhaus, jego książka, najlepsza książka dotycząca pływania po San Blasach. I okolicach Panamy również, bo on taki robił większe wydanie. Ale tak, San W Blasy. okładce tej książki jest zdjęcie z lotu ptaka z Coco Banderos. Tak. I jest tam jedna z wysp, która... Ile lat temu to zdjęcie było robione? 11 lat temu? No właśnie, ciężko powiedzieć. Powiem szczerze, że ciężko powiedzieć. I powiedzmy Może sobie być. szczerze, No, teraz ta może wyspa nawet jest krócej. zniszczona. Tam już nie ma praktycznie palm, są jakieś ostatnie jej dobitki malutkie. I tam nie wygląda, żeby tam jakiekolwiek palmy mogły się jeszcze pojawić. Z jednej strony to huragany, ale z drugiej strony też to, że woda się podnosi. Woda się podnosi, niestety. No tutaj widać to bardzo. My do tej pory nie widzieliśmy jeszcze takiego zakątka, jak żeglowaliśmy, żeby było to widać aż tak bardzo, jak widać Naocznie tutaj na po San Blasach. prostu. Z Naocznie, tygodnia tak. na tydzień się wszystko zmienia. Temperatura wody normalnie mamy 30 stopni pod łódką, To jest- ale bywały dni, kiedy rejestrowaliśmy 36 stopni. Tutaj w miejscu, stopnie. gdzie nagrywamy, za naszymi plecami miała woda temperaturę 36,2. Pokażemy zdjęcie, jak będzie trzeba, także ciepło. Dlaczego się tutaj zatrzymaliście? Co was urzekło? Mówisz o Holandesach czy o San Blasach? Nie, San Blas, w ogóle archipelag. No jak co? Kurde, ta dzikość, ten klimat życia, brak turystów, sami prawdziwi ludzie. Masowej turystyki. turystyki, tak. Bo turyści generalnie też jesteśmy po trosze turystami, no. Oczywiście, tak, tylko w takiej innej formie, nie? Tylko jak gdyby tutaj nie przypływa wielki statek, gdzie wysiada 200 czy 2000 osób i zdeptują wyspę. Jest to wszystko tak rozproszone. Zostali tutaj z tego samego powodu, z którego ja płaczę na co drugiej wyspie. Tak, no, Słuchajcie. jak sobie człowiek myśli o takiej rajskości, Tak, takiej wyspiarskiej tak. rajskości, no to jest chyba definicja tego w ogóle słowa, bo no nie widzieliśmy czegoś bardziej rajskiego. No są wyspy, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu, czy też kilku palm. Słuchajcie, Piękna z woda. kadru zbliża się gwiazda Marysia. Cześć Marysia. Co robiłaś?
Bawiłam się w wodzie. Marysia, teraz ty nam powiedz, jak się pływa, w ogóle jak się pływa jachtem z tatą i mamą? Tatuś będzie trzymał. Ja będę trzymał mów. Jest bardzo fajnie. I czasami mam chorobę morską. Jak wszyscy, nie? Nie, twardzieli jesteś, ja widzę, że ty w ogóle nic. Żadna fala cię nie rusza. Już się przyzwyczaiłaś trochę, co? Przyzwyczaiłam się trochę, ale dalej są rzeczami. W kilku dniach tutaj na łódce z Marysią, Anią i Jackiem. Ja osobiście jestem zachwycona. Ona rozmawia w dwóch językach, angielski, hiszpański. Jest totalnie otwarta, słuchajcie, podchodzi do każdego i nie ma znaczenia, czy ktoś mówi po angielsku, czy po hiszpańsku. Ona po prostu sobie zmienia język i swobodnie rozmawia. Wchodzi do kuchni, gotuje z lokalnym kucharzem. No, Ktoś napisał nam na Instagramie, że czy jej przypadkiem nie marnuje ci dzieciństwa, a my osobiście uważamy, że to może być najpiękniejsze dzieciństwo, bo bliskość z rodzicami właściwie non-stop. Ona dalej robi swój program szkolno-przedszkolny, jeżeli chodzi o edukację, a do tego jeszcze dwa języki, no nie, Marysia? Jak ty sobie tam radzisz, powiedz mi, z angielskim i hiszpańskim? Jest dobrze. Jest, no Jest dobrze. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Wprost. Przygotowując się jakby też jeszcze do tego wyjazdu, byliśmy u pani psycholog z Marysią, żeby właśnie jakby Skonsultować temat. dowiedzieć się, czy to nie będzie ze szkodą dla niej, odseparowanie jej. I tak naprawdę ja najbardziej się bałam od dzieci i od bliskich w sensie babci, no bo Marysia miała bardzo dobry kontakt z babciami. Pani psycholog powiedziała nam, że do 7 roku życia Marysia nie potrzebuje nikogo innego oprócz rodziców, którzy muszą jej zapewnić edukację, wychowanie i zabawę. No bo mogą być takie sytuacje, że ona nie będzie się miała z kim bawić przez tydzień, dwa, kiedy płyniemy. Teraz, gdy stacjonujemy tutaj na wyspach, tak naprawdę codziennie ma zabawę z dziećmi. To nie jest tak, że ona tygodniami nie widzi dzieci. Ma dzieci, poznaje je. Jak wracamy na te wyspy, to wie, że tu będzie ta dziewczynka, na drugiej wyspie będzie inna dziewczynka. Gada z niej po hiszpańsku, angielsku, ja już sama nie nadążam, w jakim Mam ona tym... wrażenie, że ona wszystkich lokalsów tu zna, Tak. od dzieci po dorosłych. No, na pewno więcej ludzi ją poznaje niż nas. Tak. Tak, Bo już jest- jakby wszyscy Maria to już jest z daleka, nie? Jest na tyle charakterystyczna, że właśnie ludzie często widzą nas i się pytają, gdzie jest Marysia. Że jak gdyby to nie o nas chodzi, tylko gdzie jest wasza Marysia, nie? Tak. Także robi robotę. Jest piękne, że tak jak u nas często się dzisiaj mówi, nie dotykaj, nie ruszaj, nie zaczepiaj obcych, to Marysia jest bardzo otwarta i ona się nie boi innych osób, nawiązuje relacje, umie nawiązywać relacje. No, powiem wam, że dla mnie to jest piękna rzecz, bo to buduje młodego człowieka i buduje taki fundament. No, Tak. a ja jeszcze jestem pod wrażeniem tego, jak codziennie widzę, jest śniadanka, a po śniadanku są Szkoła. lekcje, szkoła. Pani nauczycielka siedzi tutaj i jest... Tak, bywają Marysia dni w buntu, pierwszej bywają. ławce. Bywają dni buntu, ale na razie jakoś dajemy radę. Ale te dni, jak my byliśmy, nie było. Pomimo tego, że my jesteśmy również na łodzi, Marysia idzie, siada i są odrabiane normalnie lekcje. Słuchajcie, no jakiś schemat dnia musimy trzymać. No, Marysia, wiesz? pomimo rajskiego i luźnego trybu życia, no, staramy się pewne zasady utrzymywać, wdrażać, no bo są też istotne jednak. No udało się też, gdy staliśmy 4 miesiące w jednej zatoce, przeczekując właśnie okres huraganów, gdzie jeszcze na San Blasach nie było możliwości pływania, Marysia chodziła do szkoły. Chodziła do szkoły w Panamie, chodziła przez 4 miesiące z dziećmi jakby lokalnymi, nauczyła się hiszpańskiego właśnie tam. I tak, plan jest teraz taki, że znowu jak się zacznie okres huraganów tutaj na San Blasach, przeniesiemy się na parę miesięcy do Kolumbii i w Kolumbii też jest plan, żeby poszła do szkoły. Jakie plany? Jeszcze zostajecie na San Blasach, jeden sezon i co potem? Słuchajcie, Powiemy to? zaczekaj. Nasz plan to brak planu. Także kujemy to, co los przyniesie. Natomiast no, szykujemy się na Pacyfik tak z tyłu głowy. Natomiast też powstaje taki osobny projekt Kolumbia. Zobaczymy. Na pewno jeszcze jeden sezon na San Blasach. Zostaniemy. To na pewno. Tak. No powiedzmy sobie tak, my tę rozmowę nagrywamy w marcu 2024, nie wiem w którym momencie wy będziecie ją oglądali, więc jeszcze kolejny sezon to jest od Mniej więcej od grudnia do kwietnia. do końca kwietnia. Kwietnia Tak. 2025 jesteście na San Blasach, więc jeżeli ktoś chciałby z Anią i z Jackiem popłynąć, no to można się odzywać, a później też się można odzywać, bo może się okaże, że oni już będą na Pacyfiku i będzie można na Tam ten pora jest Pacyfik popływać. bić, zobaczyć kolejne miejsca. My zaklepujemy już na pewno miejsce. Nie ma problemu. Polinezja. Polinezja, absolutnie.
Tak. No macie załatwione, słuchajcie. No tutaj, no, już mi się podoba. Tak, plan jest taki, żeby w marcu przyszłego roku przychodzić kanał panamski. To jest dobry okres, żeby wypłynąć na Pacyfik, marzec, kwiecień, żeby ruszyć, bo właśnie tam się wtedy pojawia okienko na płynięcie do Galapagos, a później na Polinezję Francuską. A powiedzcie Markizy, dokładnie. O, pięknie. Zaczniemy od Markiz, a potem zobaczymy, w którą stronę wiatr będzie wiał. A powiedzcie mi, bo często ludzi pewnie też to interesuje, czy trzeba mieć 1 000 000 monet, żeby taki projekt zrealizować? Żeby kupić jacht, przygotować go do takiej wielkiej podróży, czy po prostu trzeba zmienić sobie priorytety w życiu? Jak to wygląda? Powiem szczerze, że jedno i drugie tak naprawdę, bo z jednej strony no nie możesz nie mieć pieniędzy i się wybrać na taki, no musisz w jakiś łódkę trzeba kupić, łódkę trzeba wyremontować, trzeba mieć jakiś backup, jak nie w kieszeni, to na koncie, na karcie kredytowej. Natomiast to też nie są pieniądze, o których zazwyczaj myślą ludzie, że to są jakieś nie wiadomo jakie miliony. No nie, właśnie totalnie w drugą stronę. Prędzej bym powiedział, że trzeba mieć mniej pieniędzy niż więcej, żeby takie rzeczy realizować. Zresztą jak tutaj pływamy, sami widzicie, jakie pływają łódki i żeglarze, także naprawdę nie trzeba mieć jakiegoś niesamowitego sprzętu. Natomiast my, płynąc z Marysią, no z dzieckiem, no wiedzieliśmy, że musimy troszeczkę się przygotować bardziej. To nie jest wypad tylko dla dorosłych, no mamy dzieciaka, więc musimy patrzeć troszkę pod niego. Łódka też jest przygotowana troszkę pod Marysię, więc tak, pieniążki, na pewno pieniążki jakieś trzeba mieć, natomiast to nie są miliony, o których się myśli, że ktoś płynie dookoła świata, bo pewnie ma miliony. To tak nie. A samo życie na łódce już teraz? No jest dużo tańsze, jest ułamkiem kwoty, jaką wydajemy żyjąc w Polsce, więc no praktycznie nic nie wydajemy żyjąc teraz tutaj, także samo życie na łódce, jak już ją macie, jest praktycznie za darmo. No oczywiście można stać w marinie, można chodzić po restauracjach, no ale można stać za darmo na kotwicowisku, jeść to, co spadnie z palmy, albo to, co się złowi wędką, no i jest za darmo, także tak. Co dalej, jak Marysia osiągnie wiek szkolny i będzie potrzeba, żeby poszła do szkoły? Czy będziecie dalej pływali? Czy myślicie, żeby później gdzieś osiąść na stałym lądzie i jednak ten okres szkolny przeżyć tak, żeby ona mogła tę edukację złapać? Ciągle o tym myślimy. Taka Bo prawda, ciężka odpowiedź. jakby na dzień dzisiejszy nie wyobrażamy sobie wrócić do schematu życia w Polsce. Czyli praca 8-godzinna, powrót do domu, 3 godziny w ciemnym mieszkaniu i spać. To jakby nie ma opcji do takiego powrotu. Wiemy, że Marysia będzie potrzebowała tej stabilizacji w wieku 7, 8, 9 lat i jakby pójścia do szkoły, gdzie już nawiąże jakieś kontakty społeczne. Na dzień dzisiejszy chcielibyśmy sobie ułożyć życie tak, żeby móc zmieniać planszę co najmniej 3 razy w roku. Czyli na przykład mieszkać trochę w jednym miejscu, trochę w drugim miejscu, trochę w trzecim miejscu i jakby ten schemat powtarzać. Czyli ona miałaby jakąś stabilizację, wiedziałaby, gdzie już wraca. Pewnie to nie byłaby łódka. No będziemy do tego dążyć, żeby móc zmieniać tą planszę. Może to będą 3 miesiące w Polsce, ale to na pewno nie będzie 12 miesięcy w Polsce. Pożyjemy, co los przyniesie. Może Zobaczymy. katamaran jakiś się pojawi, to może na łódce jednak. Tego Wam życzymy. No może i w Kolumbii zobaczymy w takim razie. Myślę, że to pierwsze, tak. Kolumbia, słowo się rzekło, katamaran, słowo się rzekło, Polinezja, słowo się rzekło. Wszystko zarejestrowane. Tak, Nam życzymy, jak nam się spełni, to i nam się się spełni. Tak. Zdecydowanie, no, słuchajcie, czujcie się zaproszeni. Bardzo dziękujemy. Nam 2 razy nie trzeba powtarzać. Zobaczymy, słuchajcie, jest tyle możliwości. Wypływając z Polski, no naprawdę żyło nam się tam bardzo dobrze. To nie było tak, że my uciekaliśmy od jakichś problemów, tam prowadziliśmy na dobrą sprawę idealne życie. Natomiast wypłynęliśmy tutaj, świat otworzył drzwi przed nami, te drzwi są niesamowicie szerokie i wielkie i po prostu mamy świadomość, że można robić 1000 rzeczy na tej planecie, która też przyniosą między innymi pieniądze, więc niekoniecznie czujemy potrzeby zamykania się znów w schemat i wracania do tej Polski. Także tak może troszkę jeszcze Jesteście poskaczemy. już trochę obywatelami świata. Tak się czujemy, zdecydowanie. Chcielibyśmy, żeby Marysia też taka była. Tak, nie żeby- jesteśmy drzewami, których nie można przesadzać. Czujemy się definitywnie obywatelami właśnie świata, tak jak Tak, a ładnie jeszcze powiedziałeś. wrócąc do finansów, no bo ludzie też wyobrażają sobie, że my trzymamy tutaj poziom życia tak jak w Polsce. No to nie, tak? Tu nie chodzi się
na paznokcie do fryzjera, nie kupuje się ubrań, bo nie ma sklepów, Opon zimowych do samochodu. nie ubezpiecza się samochodu, nie, dokładnie, więc jakby dużo niższe potrzeby, dużo niższy, tak, no Tak. też poziom życia jest niższy, no nie ma co jakby ukrywać, ale przez to też to generuje, że mniej się po prostu wydaje, tak, Ta pieniędzy. podróż też troszkę nas takiego nauczyła tego, że żyjąc w Polsce mamy tysiące rzeczy, których nie potrzebujemy na co dzień i kupujemy nowe i gonimy za nowymi, a tego nie potrzebujemy, kurczę. I siedząc tutaj na łódce człowiek sobie uświadamia, jak niewiele tych rzeczy do szczęścia potrzeba. Do funkcjonowania. O tym rozmawialiśmy, że brakuje nam czegoś do jedzenia i pędzimy do sklepu zamiast iść do spiżarni czy zajrzeć do lodówki, Tak. a tutaj wyjedliśmy wszystko, co mieliśmy i nikt nie chodzi głodny. A obiecuje ci chodzi. Dorota, że jeszcze moglibyśmy miesiąc nie być w sklepie Ale i dalej kokosy mielibyśmy co spadają jeść, w nie? ile Kokosy, zjedliśmy, codziennie zbieramy tak. kokosy, tak. W domu człowiek codziennie biegnie do sklepu, nie wiadomo tak naprawdę po co. Tak. Wiecie co, chciałem powiedzieć o tym, że mi się bardzo podoba, że nasza rozmowa przenosi się już w te rejony, do których chciałem dotrzeć, czyli jak bardzo taka podróż zmienia głowę i zmienia sposób postrzegania świata. Tak, zmienia. U was odbyła się rewolucja? Tak. Totalna. Wydaje mi się, że Totalna. nie jesteśmy już w stanie wrócić do życia przed projektem. To jest... Nie wiem nawet jak to powiedzieć tak naprawdę, bo tak dużo drzwi nam się pootwierało będąc tutaj, tak dużo mamy znajomych, możemy zatrzymać się już tak naprawdę na każdej wyspie na Karaibach, bo tam kogoś znamy. I teraz wydaje mi się, że dużym regresem byłoby wrócenie do życia w Polsce. Po prostu. Ponadto człowiek troszeczkę się zmienił tak mistycznie, nie wiem, tak nazwijmy to mistycznie, w sensie troszeczkę docenia inaczej to wszystko, nabiera innego szacunku do przyrody, do natury, do tego, co nas otacza na co dzień, na dzień dzisiejszy. Jak my w tych domach szklanych się izolujemy i chcemy kontrolować środowisko wokół nas, a tu jest zupełnie inną stronę i rozmawiasz z tymi ludźmi lokalnymi, którzy mówią, że właśnie tak ma być, wiatr ma wiać, fale mają się załamywać, czasem ma coś zmieść z powierzchni tej planety. I tak właśnie kroczek po kroczku człowiek staje się obywatelem tego świata, orientuje się, jak niewiele rzeczy do szczęścia jest potrzeba, a z drugiej strony docenia to wszystko, co ma nadal w Polsce, no bo jak gdyby my wypływając z Polski tam żadnych mostów nie spaliliśmy, mamy mieszkanko, rodzinę w Polsce, natomiast ten obraz, ta podróż pozwala nam doceniać te rzeczy, które mamy tam z zupełnie innego punktu widzenia, zupełnie inaczej niż to docenialiśmy na co dzień będąc tam. No, gdyby nam się szkoła tutaj życia. noga powinęła, jest backup, po prostu. Macie dokąd Tak, wracać. mamy dokąd wracać. No na razie nie planujemy, ale w razie czego to też jest duży komfort psychiczny, Inaczej się że śpi. tak, masz Też. zaplecze. Tak, to nie był one way ticket tak na dobrą sprawę, że tam wzięliśmy kredyt na łódkę i teraz musimy jakoś to dźwignąć. Nie, jest tak jak wspomniałem jakiś czas temu, nasz plan to brak planu. Zobaczymy, co wiatr przyniesie. Moglibyśmy tak siedzieć i gadać, i gadać, i gadać. Tak. Nie, słuchajcie, powiem wam, że naprawdę dla mnie taka konkluzja, żeby ruszyć w taką podróż i trochę poprzestawiać głowę, zmienić priorytety i zobaczyć, co jest w życiu tak naprawdę ważne, że mierzenie się dopiero z naturą, z żywiołem pokazuje, że te wszystkie rzeczy, za którymi my gonimy na co dzień, one schodzą na dalszy plan. Wszystko jest w Tak. naszych głowach. I ja myślę, że tą sentencją możemy tę rozmowę skończyć. Tak, Torys? Tak, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy My bardzo. również Wiemy, że dziękujemy. mogliśmy spędzić z wami tak dobry czas. My bardzo że dziękujemy za mogliśmy, odwiedziny. Tak, pogadać i jeszcze kończąc wątek, ja wam zostawię pod tą rozmową namiary do Ani i do Jacka. Jak będziecie chcieli gdzieś ruszyć z nimi właśnie albo na San Blas, albo gdzieś dalej w kolejnych latach na Pacyfik, to po prostu odzywajcie się, jeżeli wam się podoba flow, fajni ludzie, Mają więc 4 wolne miejsca. Słuchajcie, nawet jak chcecie o coś zapytać, to po prostu pytajcie. Podpowiemy może już w jakiejś jak będzie kwestii. internet, Jak będzie internet, tak, tak. Zawsze jest. Ale No. to też jest fajne, jak nie ma. także dzięki za rozmowę. Jeżeli się podobało, zostawcie też lajka, zostawcie suba i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.